Cześć, witam Was dzisiaj w drugim odcinku z serii malowania włosów w domu, malowania włosów z efektem ombre. Jeżeli jeszcze nie widziałyście pierwszej części, tak jakby tej serii, to zachęcam Was do kliknięcia tutaj. Tutaj rozjaśniałam włosy i to jest taka podstawa tak naprawdę tego, co będę mówiła w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj natomiast będę mówiła o tonowaniu i na ten film widziałam, że wiele z Was bardzo czeka. Dlaczego w ogóle tonowanie? Tonowanie jest to proces tak jakby... jeżeli chodzi o ombre, bo tak naprawdę definicja tonowania jest bardzo szeroka, ale my tutaj skupimy się tylko na ombre i w tym tutaj znaczeniu jest to pozbawianie włosów tych żółtych, rudawych tonów, które bardzo często pojawiają się po rozjaśnianiu włosów, po malowaniu w ogóle. I będziemy właśnie tego pigmentu chciały nasze włosy pozbawić. Ja Wam dzisiaj pokażę metodę, którą ja zastosowałam zaraz po malowaniu ombre. Niestety nie będę Wam dzisiaj pokazywała, jak to przebiegało, cały proces malowania, bo jest to w sumie bez sensu, bo było to na tyle łatwe i na tyle szybkie, że uważam, że samo opowiedzenie o tym wystarczy. Jeżeli nie, no to dajcie znać, ewentualnie nagram jeszcze taką praktyczną już instrukcję tego tonowania i jeszcze raz po prostu stonuję swoje włosy. Tak wyglądały moje włosy przed tonowaniem, a tak wyglądały moje włosy po tonowaniu. Jak widzicie, no efekt jest zdecydowanie moim zdaniem lepszy, bo cały ten rudy pigment z moich ciemniejszych włosów zniknął i włosy zrobiły się takie ładne, chłodne. Ja właśnie takiego efektu chciałam, ale może teraz przejdźmy do tego, jak taki efekt na włosach uzyskać. W ogóle to przepraszam Was bardzo, ale nie mam dzisiaj lampy, przyjechałam do Łomży w końcu do domu na gołąbki mamowe i niestety nie wzięłam ze sobą lampy, chciałam ograniczyć jak najbardziej swój bagaż, więc musicie mi wybaczyć, nagrywam przy świetle dziennym dzisiaj od dawna w sumie, od dawna. No ale dobra, przechodzimy do tonowania włosów. Więc moi drodzy, ja poszłam, cięłam koszta jak tylko to było możliwe, więc zdecydowałam się na farbę. Właśnie tutaj w sposób, w jaki tonowałam włosy, było odczekanie jakichś 3 dni od rozjaśniania i potem malowanie ich jeszcze raz farbą, która jest delikatna. Najlepiej wybrać taką bez amoniaku albo jakiś balsam koloryzujący, z tym, że nie castingi, bo castingi, jeżeli o to chodzi, to są fatalne. One wszystkie dają jednak taki rudawy pigment, jakikolwiek kolor byście nie wybrały, to one wszystkie jednak taki efekt na włosach robią, więc tutaj castingi jak najbardziej odradzam. Natomiast balsamy koloryzujące, o których mówiłam w filmie o moich włosach, czyli balsam, którym na przykład ja malowałam włosy, one naprawdę fajnie się sprawdzają i tutaj tak naprawdę podstawą tonowania jest wybranie chłodnego koloru, czyli takiego o popielatych tonach, o siwych tonach nawet. I ja, moi drodzy, wybrałam sobie farbę za 5,99 w drogerii Natura. Doszłam do wniosku, że w sumie mi nie potrzeba Bóg wie czego i zdecydowałam się na taką farbę i taka farba zdecydowanie zrobiła cały ten efekt, więc tu nie trzeba wydawać fortuny. Zobaczcie, ile pieniędzy Wam zostaje w kieszeni. Jest to farba firmy Marion i te farby, z tego co wiem, są dostępne tylko właśnie w drogeriach Natura. Natura Styl, kolor to jest 694, właśnie popielaty blond. I tutaj o to nam chodzi, żeby był ten chłodny efekt. Nawet na opakowaniu widać, że tu Pani ma takie lekko siwawe te włosy wręcz. I moi drodzy, tak naprawdę malując pasma, które żeśmy rozjaśniały, niedbale bardzo, bo już nie trzeba tych włosów tapirować, nie trzeba uważać, żeby te włosy jakoś nie trzeba się bać tak jakby, że odetnie nam się ta farba, bo ona nie złapie włosów ciemnych, złapie tylko te rozjaśniane, więc tu spokojnie możecie po prostu nałożyć sobie tą farbę. Tutaj pokażę Wam butelkę. Butelka tak jak prawie w tamtej farbie od rozjaśniania. Tutaj z dzióbkiem wylewamy sobie po prostu na rękawiczkę trochę farby i wcieramy ją we włosy pasemko po pasemku. I tak jak mówię, nie trzeba tutaj się za mocno przejmować, gdzie tą farbę nałożymy, że gdzieś tam za wysoko ona nam wyszła, bo tak jak powiedziałam, ona nie da żadnego efektu na włosach, które nie zostały rozjaśnione. I tak naprawdę trzymałam tą farbę coś koło pół godziny, zmyłam ją i jakież było moje zaskoczenie, że ten cały rudy pigment z włosów zniknął. Byłam bardzo, bardzo zadowolona, bo
Już wiele razy próbowałam rozjaśniania i zawsze ten efekt był podobny, pewnie taki też jak u Was i tak też mi się kojarzyło ombre robione w domu, że zawsze jest jednak takie żółte, rude od linijki, więc nie, tutaj udało się to zrobić tak i nawet powiem szczerze, że dostałam już na ulicy wiele komplementów, gdzie robiłam ombre, w jakim salonie, za ile i w ogóle, więc wydaje mi się, że wyszło całkiem spoko. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o tonowanie. Jeżeli chcecie zwiększyć ten efekt, tak zintensyfikować trochę i podtrzymać go jeszcze mocniej, to polecam Wam serdecznie używanie takich fioletowych szamponów. Ja na przykład używałam takiego z szamponu, którego niestety nie wzięłam ze sobą, ale tu Wam pokażę zaraz. Tu albo tu. I jest to szampon, który po wylaniu na ręce wygląda dosłownie jak atrament, ale ja całych włosów nim nie myłam, bo on ma jednak tendencję trochę do takiego wysuszenia włosów, więc nakładałam go sobie tylko na końcówki, a na górę nakładałam już szampon taki, którego używałam zazwyczaj i sprawdza się to naprawdę super. Oczywiście trzeba pamiętać, że takiego szamponu nie można używać za często, bo wtedy włosy zrobią Wam się zielone, tak jak mi zrobiły się po płukance nieszczęsnej z firmy Dalia. To była taka płukanka, którą się rozcieńcza w chyba litrze wody i potem się spłukuje włosy już po umyciu i tak dalej. Niestety nie polecam nikomu tej metody, bo włosy robią się dosłownie zielone. I ja musiałam moje piękne wakacyjne ombre zamalować i było tyle tak naprawdę. Więc tutaj też trzeba pamiętać, żeby za często tego szamponu nie używać, bo ponownie zielony pigment się pojawia i wtedy trzeba to ombre zamalowywać. Więc tak, jeżeli chodzi o tonowanie, to jest cały ten sekret. Nie wiem, czy wiedziałyście, że tak się to robi. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne metody, o których nie wspomniałam, a które u Was się sprawdzają, to bardzo Was proszę, żebyście podzieliły się w komentarzach. Tak, właśnie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jak powiedziałam, jesteście w stanie zaoszczędzić naprawdę grubą sumę pieniędzy, a efekt wydaje mi się wygląda całkiem porządnie, a jeżeli jeszcze mówią mi ludzie, że wygląda to jak od fryzjera, więc spoko. To na tyle, kończę już, bo za chwilę przychodzą dziewczyny, będę je malowała na studniówki. Czemu nikt mnie nie chce zabrać na studniówkę? Nawet trzymam sukienkę jeszcze swoją. No, ale zazdroszczę im bardzo serdecznie, że idą na studniówkę, bo jeszcze raz bym chętnie poszła. Dobrze dziewczynki, bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jakiś film ciekawy o włosach. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od włosów, ale coś tam Wam jeszcze mogę wymedzić. Tak zastanawiałam się, czy nie nagrać Wam jakiegoś tutorialu o termolokach takich grubych, które dodają objętości, więc dajcie znać, czy chcecie taki film. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.